Witam serdecznie dzisiaj po południu. Zobacz największą deflację w historii. Szok! To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Zobacz największą deflację w historii. To naprawdę szok. Ale zanim przejdziemy do tego tematu głównego, warto zwrócić uwagę, co teraz się dzieje na globalnym rynku ryzyka. Zaczynamy od bardzo ciekawego materiału, który pokazuje i objaśnia, jak na przestrzeni ostatnich tygodni złe informacje stają się dobrymi, a dobre złymi. Dlaczego? Wszystko ma odzwierciedlenie teraz w perspektywach co do przyszłej stopy procentowej i rynek na to teraz zwraca szczególnie dużą uwagę. I dzisiaj właśnie testujemy tą tezę, czy źle to dobrze, a dobrze to źle, ponieważ poznaliśmy o godzinie 14:15 wstępne dane z rynku pracy. Wskaźnik ADP i wyniósł on 89 tysięcy. Zobaczmy, nikt, nawet skrajnie pesymistyczny ekonomista, nie zakładał tak niskiej wartości, więc te dane, jeżeli faktycznie teza jest prawidłowa, że złe dane to dobre, te dane są fantastyczne i będą sprzyjały popytowi na ryzyko, więc zobaczymy, czy wajcha dzisiaj zmieni się na rzecz ryzyka, czy wajcha zmieni się na risk on. Więc dzisiejsze zachowanie giełdy papierów wartościowych będzie szczególnie istotne. Zobaczmy, że dane są najgorsze od początku 2021 roku, więc naprawdę zobaczymy, czy źle to dobrze. Dlaczego? Indeks giełdowy Standard & Poor's jest teraz w kluczowym miejscu. Poziom 4200 punktów wygląda na to, że jest kluczowym wsparciem. Jest to wsparcie poziome, czyli poziomy ekstremalne sprzed paru miesięcy, gdzie rynek nie był w stanie pokonać tego wsparcia. Jest to miejsce, gdzie przebiega także średnia 200-sesyjna oraz gdzie przebiega dolne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego. Więc jeżeli złe dane to dobre, więc te dane, które dzisiaj poznaliśmy, które są fatalne, będą sprzyjały popytowi na ryzyko i giełdy papierów wartościowych będą miały szansę odbić. A dlaczego? W pierwszej kolejności widzimy, że ropa naftowa spada, ma ochotę na kontynuację tendencji spadkowej, a to teraz ma być główny wyznacznik tego, co się wydarzy na oczekiwaniach inflacyjnych, a oczekiwania inflacyjne to na rynku rynkowa stopa procentowa i widzimy, że mamy ogromną zmienność także na amerykańskich obligacjach. Dzisiaj w nocy rentowność była w okolicach 4,86, teraz za chwilę po danych makroekonomicznych są to już poziomy 4,75, czyli widać, że nawet na rynku obligacji, który w założeniu powinien być bardzo stabilny i bezpieczny, mamy ogromną zmienność. Zmienność tak ciekawą, że nawet day traderzy się cieszą i w sytuacji, kiedy ta rentowność spada w efekcie danych makroekonomicznych, w efekcie zachowania ropy naftowej, to w naturalny sposób pojawia się popyt i od razu widzimy to także na rynku amerykańskiego dolara, który zaczyna odbijać, zaczyna rosnąć, euro-dolar nawet próbuje wrócić na poziom 1,05, więc zobaczymy, czy dzisiaj wajcha przechyli się na risk on. Więc drodzy Państwo, w tym miejscu, jeżeli rozpatrujemy kategorie związane z perspektywami co do przyszłych stóp procentowych, czy rynek chce danych makroekonomicznych dobrych czy tak złych, warto się zaznajomić z tymi materiałami edukacyjnymi, które poszerzają naszą wiedzę. Tam podlinkowane na dole w opisie są ciekawe materiały. Pierwszy dotyczący tego, czy rynek chce wyższego bezrobocia, czy też chce niższego bezrobocia. Jak interpretować właśnie teraz te wydarzenia, które będą miały miejsce, zwłaszcza w piątek o godzinie 14:30. Ze względu na ogromną zmienność, nawet na rynku obligacji, warto pomyśleć, jak zachowują się w takiej sytuacji profesjonalni traderzy. Ten materiał też jest tam na dole podlinkowany oraz nowy ciekawy materiał, czy ropa sięgnie poziomu $100. Wszystkie te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu i naprawdę warto się z nimi zaznajamiać w tych sytuacjach, kiedy ogromna zmienność jest rozszerzona na praktycznie wszystkie klasy aktywów. Ale przejdźmy teraz do szczególnie nas interesującego dzisiaj zagadnienia. Największa deflacja w historii. Poznaliśmy dzisiaj inflację producencką dla strefy euro za sierpień i okazało się, że deflacja wynosi 11,5%. Jest to największa deflacja w historii. Jeszcze nigdy w historii strefy euro nie było tak silnej deflacji. Jak widzimy na wykresie,
To, co się teraz dzieje, zapiera dech w piersiach. Tak silne spadki pokazują, że zjawisko zmiany cen w tym wypadku sprzyja temu, żeby one były jak najwyraźniej obniżane. A jaki jest główny powód? Oczywiście zachowanie ceny gazu ziemnego. Jako że efekt bazy właśnie w sierpniu działał maksymalnie, więc zobaczymy, co dalej będzie się działo. Na razie gaz jest bardzo niewiele zmienny. Magazyny zapasów gazu są w Europie wypełnione po brzegi, więc nie ma teraz czynnika, który podnosiłby cenę gazu w Europie, więc deflacja powinna się utrzymywać, może nawet być pogłębiona. Na chwilę obecną jednak ta tendencja jest cały czas wyraźnie bardzo silna i w kolejnych miesiącach powinna się utrzymać i ta deflacja powinna być z nami stale. Ale zobaczymy, czy ta deflacja się pogłębi i będziemy mieć następne historyczne poziomy deflacji w strefie euro. Więc połączenie gazu i inflacji producenckiej w Europie jest szczególnie istotne. Na następnym wykresie widzimy, jaka jest coraz większa rozbieżność zachowania deflacji w Stanach Zjednoczonych i inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Ta rozbieżność jest coraz lepiej widoczna i jeszcze bardziej uzasadnia tezę, że to, co się dzieje w Europie, jest uzależnione od tego zachowania ceny gazu. Plus na następnym wykresie widzimy deflację w strefie euro i deflację producencką w Polsce. Jako że te siły są bardzo zbliżone co do kierunku, więc prawdopodobnie deflacja w Polsce także się pogłębi i także wkrótce zobaczymy największą deflację w Polsce w historii. Z powodu tego, co się dzieje w strefie euro, spadek aktywności gospodarczej będzie jeszcze bardziej pogłębiał te tendencje do tego, żeby deflacja była jeszcze większa i pogłębiona. Poznaliśmy także wskaźniki PMI, dzisiaj ostateczne odczyty i będziemy je porównywać z danymi ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj o godzinie 15:45 i o godzinie 16:00. Największym zaskoczeniem są dane dla Wielkiej Brytanii i jak widzimy tutaj na następnym wykresie wskaźnik PMI nałożony na wykres spółek cyklicznych sygnalizuje nam jeszcze raz, jaka jest teraz duża rozbieżność zachowania i wycen spółek cyklicznych, a zachowania gospodarki. Tak jakby spółki cykliczne nie wierzyły w to, że mamy teraz drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego. Dlatego będziemy wkrótce szukać odpowiedzi na pytanie, kto się myli. Czy te dane makroekonomiczne wynikające z ankiet, czy też wyceny spółek giełdowych dyskontujące przyszłość. Na giełdzie papierów wartościowych ta słabość europejskiej waluty odzwierciedlała się tym, że mieliśmy relatywnie słabszą giełdę w Niemczech. Te wyniki widać po prostu tutaj jak na dłoni. Indeks DAX walczy o poziom 15 000 punktów, ale na razie nie widać jakiejś siły, która mogłaby mocniej ruszyć rynkami w górę, chyba że euro-dolar by się odwrócił. Wtedy tendencja do relatywnie lepszego zachowania indeksu DAX względem tego, co się dzieje na Wall Street, powinna znowu mieć miejsce. Rynek surowcowy. W sytuacji, kiedy rentowności zaczynają spadać, amerykański dolar się zaczyna osłabiać, to występuje naturalna presja do tego, żeby złoto szło w górę i naprawdę na chwilę obecną tak się dzieje. Cena złota odbija od dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego, ale gdyby doszło jednak do jakichś negatywnych perturbacji, do krachu, do załamania, do jakichś wydarzeń typu mocny impuls spadkowy na giełdach papierów wartościowych, to sytuacja kryzysów 2008, 2009 i 2020 roku pokazuje, że złoto staje się bezpieczną przystanią i dla części inwestorów po pierwszych takich zawirowaniach daje zdecydowanie lepszą stopę zwrotu niż inne inwestycje w aktywa związane z ryzykiem. Warto być tego świadomym, jaka jest historia zachowania ceny złota. Plus obserwujemy równolegle cenę miedzi. Jeżeli popyt na ryzyko faktycznie interpretuje złe dane jako dobre, to cena miedzi powinna także pójść w górę. Poziom $8100 jest dla mnie kluczowy, jest punktem odniesienia i w tym wypadku zobaczymy, czy to złoto w impulsie wzrostowym poradzi sobie z tym oporem i dopiero wtedy nastąpi zmiana nastawienia na rynku miedzi. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to rynek zwraca teraz dużą uwagę na zapasy w Stanach Zjednoczonych. Te dane makroekonomiczne wkrótce poznamy i także odzwierciedlenie tych informacji na rynku ropy naftowej powinno mieć miejsce. I w takiej sytuacji
będzie to paliwo do wzrostów albo spadków indeksów giełdowych. Jaka jest szersza perspektywa dla indeksów giełdowych? O tym mówiłem praktycznie w każdym poprzednim materiale, w poprzednim tygodniu, więc zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jakie jest moje nastawienie na czwarty kwartał dla indeksów giełdowych, więc nie będę powtarzał tych moich tez zawartych w tych materiałach. Tam w prawym górnym rogu są odnośniki do tych materiałów. Zachęcam do tego, żeby je zwiedzić i je z nimi zapoznać. Plus Bitcoin, gdzie nie ma spadków, gdzie Bitcoin próbuje utrzymać te wysokie poziomy jak na ostatnie dni, dawałoby to podstawy do ataku na opory, jeżeli popyt na ryzyko w skali globalnej będzie cały czas atakować. No i na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu wciąż nie wiemy, jaka jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Jeżeli ona się pojawi przed godziną 16, to zrobimy specjalne wejście online, takie, żebym na żywo skomentował dla Państwa tą decyzję, żebyście Państwo mogli też zadawać pytania, więc zachęcam do tego, żeby wrócić na kanał w momencie, kiedy ta decyzja zapadnie. Ale na chwilę obecną nic się nie zmieniło, cały czas rynek jest bardzo podzielony. W porannym materiale, także podlinkowanym tam w rogu, dokładnie opisywałem, jak inwestorzy nastawiają się, co się może dzisiaj wydarzyć. Polskie obligacje tylko w niewielki sposób, w stopniu reagują na to, co się dzieje na świecie, a na świecie, jak obserwujemy, czy to na rynkach rozwiniętych, czy też na globalnych rynkach obligacji, mamy wielką wyprzedaż i te dwa wykresy bardzo ładnie to pokazują. Mamy generalną stabilizację na rynku złotego, chociaż od początku dzisiejszej sesji raczej rynek pokazuje siłę, nastawienie na ryzyko, na kupowanie polskiej waluty, a indeks WIG20 także potwierdza, że ma ochotę walczyć o dolną krawędź wielomiesięcznego kanału wzrostowego, o średnią dwustosunową, o wsparcie, poziom 1900 punktów, więc wszystko jest jeszcze w grze i scenariusze optymistyczne także mogą być realizowane, jeżeli faktem będzie, że złe dane to dobre dane i faktycznie okaże się, że w piątek zbiorcze, te całościowe dane z rynku pracy znowu okażą się, że są fatalne, a w takiej sytuacji oddali się perspektywa dalszego jastrzębiego nastawienia Fedu, a to w naturalny sposób pociągnie za sobą popyt na ryzyko i że ta wajcha faktycznie przekształci się, przesunie się na fazę risk on. Zobaczymy, czy tak będzie. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które w tej sytuacji ogromnej zmienności rozszerzają naszą wiedzę. Jak myślą profesjonalni traderzy? Przypominam, wszystko podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy faktycznie rynek chce dobrych danych, czy też złych danych i czy ropa sięgnie poziomu $100. Te materiały naprawdę warto znać. Przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam. Cześć!